Czy poza gravelami, szosami, MTB i miejskimi są jeszcze jakieś inne rowery? Czy słyszałeś kiedyś o trajkach, cargo i subach? Cześć, jestem Janek i dzisiaj zobaczycie coś, czego na YouTubie jeszcze nie było. Wielu rowerzystów fiksuje się często na jeden rodzaj roweru. Nie ma oczywiście w tym nic złego, ale mam czasami wrażenie, że wiele osób wybiera dany rodzaj roweru nie dlatego, że jest on najlepiej dopasowany do ich potrzeb, ale dlatego, że coś jest modne i jest na to hype. Potem okazuje się, że osoba jeżdżąca długie trasy po równych jak stół ścieżkach jeździ na MTB, a ktoś dojeżdżający na co dzień pociągiem z rowerem do pracy taszczy wielkiego trekkinga zamiast łatwego w transporcie składaka. Nie zobaczycie tutaj dzisiaj roweru cargo, ale link do filmu o takich rowerach wyskoczy Wam na ekranie teraz. Fatbike'a, ostrego koła i roweru MTB Full Suspension też zabrakło. Zanim zaczniemy, chciałbym podziękować firmom, bez których ten film by nie powstał. Dekers to polski producent niesamowitych rowerów trójkołowych, który przywiózł rower na nagranie specjalnie aż spod Łodzi. Turisto.com.pl to sklep i wypożyczalnia z przyczepkami do rowerów oraz wypożyczalnia wszystkich typów bagażników rowerowych i narciarskich na auta. Super sprawa, gdy na przykład z bagażnika na wiele rowerów korzystacie tylko raz w roku albo potrzebujecie przyczepki na wyjazd z dziećmi. New Bike Day to designerski salon i serwis rowerowy, który posiada bogatą ofertę niesamowitych rowerów z paskiem, elektrycznych oraz cargo, m.in. marek takich jak Riese Miller, 3T i Brompton. Scott Scale 29 Team, czyli klasyczny hardtail z kołami 29 cali, napędem 3x10, amortyzatorem RockShoxa, waga 12,5 kg. Do czego? Do jazdy po prawie każdym terenie, ale niekoniecznie do jazdy po trudnych trasach w górach, gdzie lepiej sprawdzi się rower typu Full Suspension. Plusy? Bardzo uniwersalny, wytrzymały i nie wymagający wielu zabiegów serwisowych. Pochylona lub umiarkowanie wyprostowana sylwetka zależna od geometrii. Minusy? Kiepski do jazdy po asfalcie ze względu na opony o dużych oporach toczenia i szeroką kierownicę, która wymusza otwartą sylwetkę, przez co jazda pod wiatr lub z dużą prędkością jest utrudniona. Dla kogo? Świetny rower uniwersalny, ale raczej do jazdy w terenie. Dobry również dla kogoś, kto myśli o startach w maratonach, MTB. Numer 2. Kona Caldera to można powiedzieć taki rowerowy youngtimer. Dlaczego? Ma koła 26 cali, których praktycznie się już nie stosuje. Wyglądem nawiązuje do dawnych rowerów stalowych, mimo że rama jest aluminiowa. Ma napęd 3x9 i wagę 12 kg. Główna różnica między nim a rowerem na kołach 29 cali, który widzieliście przed chwilą, jest taka, że lepiej sprawdzi się dla osób o niższym wzroście. Jest też bardziej kompaktowy, więc łatwiej go transportować i przechowywać. Ale przez mniejsze koła gorzej przetacza się po przeszkodach, więc utrzymanie wysokiej prędkości w terenie jest trudniejsze. Kolejny rower to Cube Nature, czyli rower crossowy, fitnessowy. Jest to najbardziej wszechstronna konstrukcja, jaką możecie kupić. Waga 12 kg. Z przodu, podobnie jak MTB, wyposażony jest w amortyzator, ale o mniejszym skoku oraz opony o mniejszej szerokości. Co ciekawe, są tu poziome klamkomanetki Deore XT, z których Shimano wycofało się już wiele lat temu. Do czego taki rower? Dobry do jazdy po mieście, po leśnych ubitych ścieżkach oraz świetny jako rower wyprawowy ze względu na liczne punkty montażowe do bagażników. Zwykle z umiarkowanie wyprostowaną pozycją. Plusy? Uniwersalny, tani i łatwo dostępny. Można łatwo przerobić go na trekkinga, dodając błotniki, nóżkę, bagażnik i oświetlenie. Można dać gładkie opony i sztywny widelec i tym samym zamienić go w rower typu urban. Można wrzucić agresywniejsze opony i mieć lekkiego MTB gravela z prostą kierownicą. Minusy? Jako bardzo uniwersalny sprzęt nie jest dedykowany na przykład do ścigania, więc praktycznie nie ma lekkich karbonowych modeli z topowym osprzętem. Dla kogo? Dla kogoś, kto chce mieć bardzo uniwersalny sprzęt, ale wie, że nie zapuszcza się w cięższy teren, więc nie potrzebuje MTB. Nie zależy mu też na wyścigach i bardziej sportowej pozycji, więc gravel też nie jest dla niego. Cube Travel AXC to przykład roweru trekkingowego, czyli tak naprawdę roweru crossowego z dołożonymi błotnikami, nóżką, bagażnikiem i oświetleniem zasilanym z dynama. Waga 14 kg. Rower ma sztywny widelec, czyli idzie trochę w kierunku roweru wyprawowego, ma zwykle wyprostowaną lub umiarkowanie wyprostowaną pozycję. Do czego? Przede wszystkim do jazdy rekreacyjnej, do jazdy na co dzień, do jazdy z sakwami, na wyprawy ze względu na sztywne błotniki i cały osprzęt, średni do jazdy w nierównym terenie. Rower swoje waży, a osprzęt lubi terkotać. Plusy? Wygodny na co dzień ze względu na kluczowy osprzęt przypięty na stałe, super na wyprawy z sakwami i przednim bagażnikiem typu lowrider, który mam tutaj założony,
Świetnie sprawdza się z paskiem i piastą wielobiegową. Tańszy niż dedykowane rowery wyprawowe. Minusy takiego roweru? Zazwyczaj jest ciężki i trudniejszy w transporcie niż rower bez stałych błotników. Ma dosyć mocno wyprostowaną sylwetkę, która sprawia, że jazda pod wiatr jest dużo cięższa niż na szosie lub gravelu. Dla kogo? Dla tak zwanego komutera albo kogoś, kto lubi turystykę rowerową z sakwami i większą ilością bagażu niż w przypadku minimalistycznego bikepackingu. Numer 5. Deckers Hunter Full Suspension, czyli przechodzimy do rowerów mocno nietypowych, ale też niebywale wygodnych. Jest to trójkołowy, poziomy rower elektryczny typu Tatfall z pełnym zawieszeniem polskiej firmy Deckers. Waga 50 kg, cena 35 000 zł. Do czego? Jest to niesamowicie wygodny rower na wielogodzinną jazdę rekreacyjną dzięki odchylonej do tyłu pozycji. Znacznie lepiej widać okolice, nie ma też problemów z bólem tyłka. Tutaj siedzi się jak w fotelu. Plusy, wygoda, zupełnie inne go-kartowe doznania z jazdy. Taki rower daje naprawdę niesamowitą frajdę. Duża stabilność przy małych prędkościach, możliwość dostosowania dla osób z różnymi schorzeniami, mocne wspomaganie elektryczne, pełne zawieszenie, czyli pełen komfort i dobra przyczepność. Minusy, waga, większa komplikacja konstrukcji, wyższa cena, gorsza widoczność na drodze w gęstym ruchu, utrudniony transport i przechowywanie. Dla kogo? Dla osób szukających maksymalnego komfortu na długich wyprawach i w jeździe rekreacyjnej, dla kogoś, kto ma garaż lub miejsce, gdzie taki rower można trzymać. Rieser Miller Super Delete to podobnie jak Trajka niebywale wygodny rower elektryczny z pełnym zawieszeniem, z tym, że na dwóch kołach. Według najnowszej nomenklatury jest to rower typu SUB, czyli Sport Utility Bicycle. Waga 33 kg, cena 47 900 zł. Do czego? Do jazdy turystycznej i rekreacyjnej na długich dystansach oraz do miasta. Plusy: topowe wyposażenie, pasek i piasta, najnowszy system wspomagania Bosch CX 85 Nm, oświetlenie Supernowa z przodu 700 lumenów mijania i 1200 lumenów światła długie, światło stop, koła 27,5 cala na 2.4, dwie baterie dające niespotykany w e-bikach zasięg 300 km przy spokojnej jeździe i około 150 km przy naprawdę dynamicznej, pełne zawieszenie, łatwiejszy w transporcie np. pociągiem i przechowywaniu niż Trajka, wygodna, wyprostowana pozycja. Minusy: bardzo wysoka cena, waga i komplikacja konstrukcji. Dla kogo? Dla kogoś, kto lubi dalekie wyprawy, zależy mu na topowej technologii i ma mniejszą ilość miejsca na przechowywanie, więc Trajka się nie zmieści. Rieser Miller Nevo to prostsza wersja wcześniejszego Rieser Millera, waży tylko 30 kg, nie ma tylnego zawieszenia, topowego sprzętu i podwójnej baterii. Jest to tak naprawdę elektryczny rower miejski z amortyzowanym widelcem. Do czego? Ze względu na mniejszy zasięg i brak tylnego zawieszenia, rower świetny do turystyki na krótszych dystansach do 100 km lub do miasta. Pozycja jest tutaj bardzo wyprostowana. Plusy: pasek zębaty, piasta wielobiegowa, amortyzator, grube opony, amortyzowana sztyca i pełne wyposażenie. Opony mają tutaj też 27,5 cala na 2.4. Wady? Duża waga i nadal wysoka cena, nawet jak na elektryka. W trybie średnim zasięg to około 100 km. Dla kogo? Dla kogoś, kto szuka wygodnego roweru turystyczno-miejskiego, ale nie musi wnosić go po schodach. Brompton C-Line to składany rower legendarnej marki Brompton, produkowany od 50 lat w Londynie w niemal niezmienionej formie. Idealny dla kogoś, kto porusza się transportem kombinowanym i często przewozi ze sobą rower. Waga 11 kg, cena 7900 zł. Do czego? Na krótkie trasy po mieście i codziennie do jazdy do pracy, np. z udziałem pociągu. Plusy: błyskawiczny i trwały system składania, możliwość pchania roweru po złożeniu, ma dodatkowe kółka, mały rozmiar przed i po złożeniu, wszędzie się wciśnie, w tej wersji wygodna, ale lekko usportowiona sylwetka. Minusy: małe koła, gorzej sprawdzające się na dziurawych nawierzchniach, nieprzeznaczony do szybkiej i agresywnej jazdy. Dla kogo? Dla kogoś, kto szuka łatwego w transporcie i przechowywania roweru na krótsze odcinki.
Rondo Root X to polski karbonowy gravel firmy Rondo. Waży zaledwie 8,6 kg, ma opony 44 mm zmienione z 33 mm i kosztuje niecałe 14,5 tysiąca złotych. Do czego? Do jeżdżenia po leśnych ubitych ścieżkach, po szutrach, po asfaltach kiepskiej jakości, do ultramaratonów gravelowych i do bikepackingu. Plusy? Niska waga, sportowa geometria i niska sylwetka, uniwersalna konstrukcja, prostota konstrukcji, możliwość bezproblemowego zjechania z asfaltu, dobre tłumienie nierówności przez grube opony, dużo otworów montażowych na małe torby bikepackingowe. Minusy? Dość wysoka cena, sportowa geometria i kierownica typu baranek nie każdemu będą pasować, brak amortyzacji w terenie sprawia, że trzeba mocniej pracować z ciałem, np. przy jeździe po korzeniach. Dla kogo? Dla kogoś, kto lubi szybszą jazdę i długie trasy z małą ilością bagażu. Scott Addict 20, czyli ostatni i najlżejszy z całej stawki rower, waży zaledwie 8 kg, jest to szosówka typu Endurance, czyli ma wygodniejszą geometrię, opony 32 mm, cena 14 tysięcy złotych. Do czego? Do krótkich i długich tras po asfalcie, raczej nie w mieście. Niższa pozycja utrudnia obserwację otoczenia. Plusy? Niska waga, małe opory toczenia, duża wygoda i wydajność na długich trasach. Wygodna jak na szosówkę geometria. Grube w świecie szosowym opony dają sporo komfortu i przyczepności na asfaltach o kiepskiej jakości. Minusy: wysoka cena, słaba przydatność w terenie, brak otworów montażowych podstawky, kiepski do miasta. Dla kogo? Dla kogoś, kto lubi niewyczynową jazdę szosową. Idealny dla osoby startującej w naprawdę długich wyścigach szosowych typu 200 km i więcej. A wy jakich rowerów używacie? Dajcie znać w komentarzach. Zostawcie lubiki i do zobaczenia w następnym odcinku.